Jak myślicie, między innymi z czego robimy farsz do naszych nieruskich pierogów ze skwarkami? Z tofu, oczywiście z tofu. Fu, jak niektórzy mówią, Tak. ponieważ jedli kawałek takiego tofu. O Bo tak, to są ci, którzy stwierdzili, po prostu kupili, spróbowali, niedobre, nie smakuje za przyrządzili niczym. i mówią, że smakuje za niczym. Wiele rzeczy ugryzionych w ten sam sposób, podobny, bez przyprawiania, bez gotowania, bez smażenia, bez duszenia, bez pieczenia, smakowałoby równie jałowe jak tofu, ale to, że tofu w smaku jest jałowe, to jest jego zaleta, ponieważ można przygotować je na wiele sposobów. I właśnie dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek instruktażowy krok po kroku, jak przygotować naturalne tofu na 8 sposobów. Tak jak Mirek powiedział, dzisiaj nie wędzone, tylko naturalne i przygotowane na słono, czyli wytrawnie. Na słodko będzie za tydzień. Przede wszystkim pokażemy Wam pierwszy sposób na przygotowanie tofu, który u nas w domu funkcjonuje najczęściej. Jest najprostszy i najbardziej spektakularny. Tadam! O, ale jakaś myszka mi tu skubnęła tofu. Nie szkodzi, będzie go trochę mniej, ale będzie równie smaczne. Noża, Bierzemy maestro. Kroimy tofu w plastry. Mogą być różnej grubości i wielkości. My takie tofu często robimy do sałatek, więc w związku z czym w sałatce mogą być na przykład w poprzek krojone albo przekrajane jeszcze na pół. I w zależności od tego, czy tofu jest mocno wilgotne, czy nie, albo odciskamy, albo nie musimy. Nasze jest wilgotne, więc odciskamy z nadmiaru płynu. Jak widzicie, dosyć dużo tej wilgoci jest w tych plastrach, a musimy się jej pozbyć ze względu na to, co zrobimy za chwilę. No właśnie, pozbywamy się jej w tym wypadku, w innych wypadkach zostawiamy tą wilgoć, ponieważ ona przysłuży się temu, żeby konsystencja na przykład kremu, czy to na słono, czy na słodko, była idealna i Kremowa kremowa i jedwabista. i jedwabista. wilgotna. A to tofu ma być po prostu smaczne i później ładnie przysmażyć się na patelni. Żeby się przysmażyło, wystarczy dobrze natrzeć każdy plaster z 2 stron sosem sojowym i chwilę poczekać, aż tofu wchłonie sos sojowy. I zobaczcie, jaki prosty patent. Wystarczy tylko trochę sosu sojowego, oczywiście w tym wypadku sosu sojowego tamari, czyli takiego bezglutenowego. I ten sos sojowy, czy to będzie ten, czy to będzie inny, ktoś nie musi o bezglutenowość dbać, on już dosoli to tofu, nada mu charakteru i naprawdę to już jest potrawa sama w sobie, za chwilę po przesmażeniu. A nawet nie, wystarczy pokroić i dodać do sałatki i już mamy. Oj nie, ale do sałatki tofu Ja wiem, lepsze by wrócimy było jeszcze za chwilę, a ja Wam w coś innej pokażę. postaci. Opakowanie od tofu. Takie mamy czasy, że nawet w markecie, tuż za rogiem, kupiliśmy tofu bio, naturalne, z upraw ekologicznych, wiadomo, bez GMO. Daleko nie trzeba szukać, kiedyś to się musieliśmy nabiegać. Wracamy do smażenia, podgrzewamy patelnię. I rozgrzewamy olej. Zatem sposób numer 1 to najprostszy sposób na plastry smażonego tofu z sosem sojowym. Sposób numer 2 to wspomniany przeze mnie wcześniej farsz do pierogów ruskich. W sposobie numer 3 tofu jest jednym ze składników sosu cacyki do gyrosa. Przepis znajdziecie tutaj nad Joli głową, jak również znajdziecie tutaj inne odcinki instruktażowe, krok po kroku, jak zrobić różne rzeczy, na przykład ciasto do naleśników, ciasto do pierogów, tofu wędzone itd., itd. Poszukajcie sobie sami. Ale pamiętajcie, sos cacyki nie jest jedyną możliwością, żeby zrobić po prostu sos z tofu. Oczywiście w cacykach dodajemy ogórka, możecie dać czosnku, my dajemy ogórka kiszonego i dajemy pieprzu, soli, troszeczkę oliwy, ale Wy możecie sobie zrobić na przykład sos prowansalski, możecie jakikolwiek inny sos, który przyjdzie Wam do głowy, bo tofu akurat w tym wypadku będzie zagęstnikiem i trzeba zawsze zakropić je cytryną. Jako sposób numer 4 możecie przyrządzić wegański twarożek. Taki przepis na wegański twarożek oczywiście znajdziecie w naszej playliście. I musicie pamiętać o jednej rzeczy, jeżeli chcecie tofu przerobić na twarożek, to nie miksujcie tofu, ponieważ wyjdzie Wam smoothie, wyjdzie Wam po prostu konsystencja zupełnie gładka. Polskie twarożki są takie trochę ziarniste. Musicie przepuścić tofu po prostu przez zwykłą praskę do ziemniaków. Wtedy będzie miało ziarnistą konsystencję i oczywiście zakropić cytryną, ponieważ polski twarożek zawsze jest W ten sam kwaśny. sposób robi się zresztą w pierogach. Sposób numer 5. A może włączyłbyś okap? Sposób numer 5 no to tofu, które trafia do wegańskiej galarety. Kolejna cudowna rzecz. Ja pamiętam mój dom przed świętami Bożego Narodzenia. Pachniał robioną przez mojego tatę galaretą i ja lubiłam ten zapach.
Ja postanowiłam, że również zrobię galaretę i żeby była podobna do galarety mojego taty. Niedługo Wielkanoc, szykujcie się, róbcie galaretę. Zobaczcie sobie przepis. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Jeśli podoba Wam się odcinek taki instruktażowy na tofu, możecie polubić go, możecie zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze i gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj, zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że coś nowego pojawiło się w naszej kuchni, wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, że jest nowy odcinek i tak dalej, i tak dalej. Nasze odcinki są tłumaczone na język angielski, możecie je komentować zarówno na blogu, jak i na YouTubie. Zapoznaj się z treścią ulotki lub skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą. No ja nie mogę, bo ja chcę mówić dalej o tym, co można jeszcze zrobić z tofu. A ja przechodzę do pomysłu na tofu numer 6, czyli panierowane tofu. Podobne do tego, jednak w panierce. Taki przepis znajdziecie w poprzednim odcinku, tam gdzie było przygotowywane z tofu w wersji wędzonej, ale możecie zrobić w wersji naturalnej, Bo jeśli nie nie wszyscy lubicie nie lubią aromatu wędzone. wędzenia. Sposób na tofu numer 7 to wspomniana przez Jolę wcześniej sałatka, czyli tofu w wersji alla feta. Pokroić, posolić, doprawić. Dodać octu jabłkowego, dodać różnych ziół, zalać oliwą i odczekać tak z tydzień, żeby nasiąknęło smakami. Pycha. Nasze tofu numer 1 już jest zrobione, więc możemy zdjąć na talerz. I na koniec sposób numer 8, czyli tofu jako zagęstnik do zup. Duża porcja białka, kremowa konsystencja, polecamy. Taki przepis możecie znaleźć w naszym kalendarzu z ketogenicznymi wegańskimi potrawami. Ale prawda jest taka, że możecie tofu zagęścić każdą zupę krem i zmiksować. Więcej białka, więcej wartości odżywczych polecamy. A tymczasem smacznego I na zdrowie.